I domyślam się, że jak byłaś jeszcze w szkole średniej, to nie chodziłaś po domu mówiąc: mamo, tato, chcę być strategiem produktów cyfrowych, tylko zaczęło się od czegoś innego, zakładam, że jakkolwiek pokrewnego. W budowaniu produktów cyfrowych biorą udział nie tylko deweloperzy w rozumieniu mistrzów kodu, ale także szereg innych ekspertów, którzy czuwają nad efektem końcowym. Jedną z takich osób jest człowiek, który prowadzi zespół przez kolejne etapy i pilnuje wizji, która towarzyszy temu produktowi, czyli Product Strategist. Na czym ta rola tak właściwie polega, jakiego doświadczenia bądź umiejętności wymaga, a także jaki realnie jest jej wpływ na powstanie tego produktu, na te wszystkie pytania odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Cześć wszystkim, ja nazywam się Jacek Cygan i bardzo gorąco witam Was w drugim już odcinku podcastu Boulder Tech, stworzonego przez firmę Boulder. Po zapoznaniu się z rolą JavaScript dewelopera w poprzedniej odsłonie, dzisiaj spojrzymy na budowanie produktów nieco bardziej od strony strategicznej. Oczywiście nie zrobię tego sam, ponieważ moim gościem dzisiaj jest Aneta Rybka, czyli Product Strategist w Boulder. Cześć Aneta. Cześć Jacku, bardzo czekam na naszą rozmowę, no i miło Cię widzieć. Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną, bo znam Twój kalendarz, wiem, jak ciężko Cię wyrwać, chociaż na te pół godzinki na rozmowę, więc uważam się za szczęściarza, że dzisiaj trochę więcej dowiemy się o Twojej roli, na czym to polega, ponieważ nie jest to rola codzienna. To nie jest stanowisko, o którym faktycznie już od lat na rynku gdzieś się bardzo głośno mówi. Jest to rola, która tak naprawdę dopiero teraz szturmem zdobywa te rynki pracy. Stąd myślę, że bardzo fajnie byłoby zacząć takim prostym pytaniem, prostym intro. Powiedz mi, kim według Ciebie jest ten Product Strategist i tak naprawdę z jakich potrzeb ta rola w ogóle się narodziła? Product Strategist jest niejako opiekunem, takim przewodnikiem po świecie produktowości. Zapewnia narzędzia i wiedzę, które pozwalają skutecznie budować strategie produktowe. Wspiera klientów i wspiera zespoły produktowe w tym, aby przejść przez cały proces budowania produktu. Ale z drugiej strony nie jest proxy, nie jest project managerem, nie narzuca niczego zespołowi. Dba o to, żeby ta wizja produktu cały czas była żywa i aktualna. Strategia produktowa może dotykać bardzo różnych obszarów, począwszy od modelu biznesowego, czyli mówimy sobie tutaj o modelach monetyzacji, mówimy sobie tutaj o grupach docelowych, o tym, jaką wartość chcemy do nich kierować, ale Product Strategist wspiera też zespoły w tworzeniu na przykład metryk produktowych, roadmap, a także szeroko może wspierać na przykład w umiejscowieniu produktów w portfolio w całym biznesie. Ta rola wynikła tak naprawdę z potrzeby dywersyfikacji kompetencji w zespołach produktowych. W Boulder wierzymy, że to właśnie te cross-funkcyjne zespoły dają najwięcej wartości. Więc trochę w kontraście do kompetencji procesowych i technicznych, właśnie ta rola produktowa jest taką trzecią nogą. Tak jak trochę mówisz o tych różnych kompetencjach, które gdzieś w tej roli się łączą, chciałbym może wrócić do tego, jak w ogóle Twoja droga z tą rolą się zaczęła, bo tak jak powiedzieliśmy, nie jest to rola, która jest długo na rynku obecna i domyślam się, że jak byłaś jeszcze w szkole średniej, to nie chodziłaś po domu mówiąc: mamo, tato, chcę być strategiem produktów cyfrowych, tylko zaczęło się od czegoś innego, zakładam, że jakkolwiek pokrewnego. Więc jak naprawdę doszłaś do pozycji tego, że teraz jesteś strateżką? Wiesz co, jak byłam mała, to chciałam być architektem, więc może faktycznie gdzieś trochę dalej. Natomiast zawsze wierzyłam, że najciekawsze rzeczy dzieją się gdzieś na styku różnych obszarów. Studiowałam studia międzykierunkowe, zawsze mi się właśnie wydawało, że to połączenie różnych obszarów daje po prostu najciekawsze rezultaty. Wcześniej pracowałam w bardzo różnych modelach biznesowych, począwszy od takiego cyfrowego modelu flash sales, czyli takich błyskawicznych kampanii w branży wnętrzarskiej, w biżuteryjnej korporacji ze Skandynawii, w takim bardzo mocnym modelu kolekcjonerskim, aż do firmy z branży kawy specialty, jednej z największych w tej części Europy. Zawsze się wtedy śmiałam, że zawodowo podnoszę ludziom ciśnienie, bo ta branża kawowa tak ma. Ale faktycznie byłam tam odpowiedzialna za budowanie e-commerce'u, zarówno tego departamentu, jak i kierowanie zespołem i za budowanie produktów cyfrowych. Między innymi właśnie platformy sprzedażowej i tak naprawdę od zera modelu subskrypcyjnego. I tam właśnie chyba
ta zajawka produktowa najbardziej się u mnie rozwinęła. Czy ciężko było przejść od pracy z kawą do produktów cyfrowych? Trochę tak, chociaż przyznam szczerze, że to naprawdę była bardzo ciekawa droga. I z każdym tak naprawdę kolejnym produktem, który budowaliśmy, odkrywałam coraz więcej, coraz bardziej ten świat mnie wciągał, tak samo zresztą jak świat kawy też wciąga. No i czułam, że to jest właśnie ta ścieżka dla mnie. Wspomniałaś o tej zajawce na to podejście produktowe. Jestem ciekawy, czy to właśnie tym podejściem do tworzenia produktów Boulder Cię zwabiło? Czy to był ten punkt, w którym uznałaś, że okej, to jest firma dla mnie? Wiesz co, na pewno jest tak, że Boulder mocno wyróżnia się na rynku tym podejściem produktowym i takim bezkompromisowym podejściem do zwinności. Skąd w ogóle to podejście produktowe w Boulder i czym ono jest? Przede wszystkim jest taką kontrą do podejścia projektowego. Jeszcze jakiś czas temu, ładnych kilka lat temu, nawet w techu mówiło się o tym, że to podejście projektowe właśnie pozwala lepiej zorganizować sobie pracę, z tym, że to podejście produktowe ma jeden mankament. Ono zakłada, że pracę da się ustrukturyzować, przewidzieć z góry, podzielić ją na jakieś mniejsze etapy, ułożyć ją w taki właśnie waterfallowy projekt i krok za krokiem, zakładając sobie jakiś budżet, zakładając jakiś czas i zasoby, jesteśmy w stanie dojść do określonego rezultatu. Natomiast w podejściu produktowym odkrywamy, że budowanie produktu polega na takich krótkich, szybkich iteracjach, które w takim rozumieniu lean startupowym tworzy nam to build, measure, learn, czyli budujemy coś, sprawdzamy jak to działa, wyciągamy z tego wnioski, usprawniamy ten produkt i szybko staramy się dojść do jak najlepszych rezultatów. Właśnie to podejście w Boulder naprawdę jest, wiesz, w centrum każdego zespołu. Dodatkowo pracujemy też w oparciu o model Full Cycle Product Development. To jest taki model, który zakłada fazowość w cyklu życia produktów. W ten sposób organizujemy zespoły, w ten sposób budujemy produkty. Każda z tych faz charakteryzuje się czymś innym. No i to jest właśnie ten kierunek, który w techu będzie się rozwijał najszybciej. Czy w takim razie możesz stwierdzić jasno, że ten model właśnie FCPD, o którym wspomniałaś, ułatwia pracę Tobie jako strategowi? Zdecydowanie tak. Każda faza charakteryzuje się czymś innym. Pracujemy w 3 kręgach produktowych, w 3 fazach. Pierwszą z nich jest problem solution fit, czyli produkty, które dopiero zderzają się po raz pierwszy z rynkiem. W kolejnej fazie mówimy sobie o product market ficie, czyli o takim dopasowaniu grup docelowych i wartości na danym rynku, aż do skalowania czy dojrzałości produktu. Każda z tych faz wymaga innych narzędzi, inne osoby też świetnie odnajdują się w tych fazach, w związku z tym pozwala naprawdę bardzo fajnie ustrukturyzować kolejne kroki rozwoju produktu. Czy dołączając do Boulder w takim razie już czułaś mniej więcej, w której fazie będziesz czuła się najlepiej? Właśnie który etap w tym FCPD jest dla Ciebie? Czy raczej dopiero po wejściu gdzieś tam badałaś teren i wyczułaś ten swój grunt? Wiesz co, tak naprawdę wyczułam to dopiero będąc w Boulder. Jako product strategist miałam okazję pracować w każdej z tych 3 faz. Teraz głównie koncentruję się na tej pierwszej fazie, czyli problem solution fit. To jest najkrótsza faza w rozumieniu produktu, ale też najbardziej istotna z punktu widzenia walidacji tego, czy w ogóle pomysł na dany produkt ma sens. Jest też najwięcej dróg tak naprawdę możemy obrać w tej walidacji. Tak? To nie musi być zawsze prototyp, to nie musi być zawsze jakiś MVP. Tych ścieżek walidacji możemy mieć nieskończenie wiele. Natomiast są u nas osoby, które specjalizują się w scalingu właśnie, czy w product market ficie. Mimo że bezpośrednio w ramach FCPD nie pracuję, to gdzieś tam też dostrzegam to, że faktycznie podział na fazy jest świetny, bo bardzo łatwo wyciąga te ludzkie kompetencje i pozwala tym ludziom się rozwinąć dokładnie w ścieżce, która jest pod nich najbardziej dopasowana. I myślę, że z Twojej roli jako z perspektywy stratega też to jest super istotne. Ale im bardziej się zagłębiamy w te tematy produktowe w tym momencie, to myślę, że takim fajnym tematem, o którym miło byłoby wspomnieć, jest to, że tych ról produktowych jest trochę dużo tak naprawdę. Bo my mówimy tylko o product strategiście, ale mamy jeszcze na rynku product managera, product ownera i tych produktowców, mówiąc tak kolokwialnie, jest dużo. I czym oni tak właściwie się różnią między sobą? Bo to wszystko brzmi z ogółu gdzieś tam podobnie, ale zakładam, że gdzieś
od podszewki to się zupełnie różni wszystko. Product Strategist ma pewne cechy wspólne z Product Managerem. To są takie podmiotowe obszary, to znaczy to, czym dokładnie się zajmujemy. To, że wspieramy budowanie strategii produktowej, tu gdzieś mniej więcej pracujemy w tym samym obszarze. Natomiast taką kluczową różnicą jest to, że Product Manager czy Product Owner jest właścicielem wizji produktu. To on finalnie odpowiada za to, jak ten produkt będzie wyglądał. Product Strategist raczej pełni taką funkcję konsultingową, edukacyjną też i dla klienta, i dla zespołu. Mamy w Boulder i w ogóle na rynku studio deweloperskich przykłady, kiedy klienci mają świetny pomysł na biznes, ale niekoniecznie pochodzą z branży technologicznej. W związku z tym ta opieka tego, w jaki sposób tę produktowość utrzymać, jest naprawdę super istotna. No i w rozumieniu czystego Scruma nie ma takiej roli jak Product Strategist. Mamy rolę Product Ownera, który jest właścicielem wizji produktu. I mamy zespół Scrumowy, mamy Scrum Mastera. Natomiast Product Strategist może bardzo różną dynamikę do tego zespołu wnosić. To znaczy może z jednej strony być na przykład takim konsultantem dla Product Ownera, może go wspierać w tym, jak strategię produktową czy wizję produktu wypracowywać. Może mu zapewniać narzędzia, frameworki, być może czasami zadaje pytania, które go naprowadzają na to, jaką decyzję powinien podjąć. Opracowuje rekomendacje, które mogą mu pomóc te decyzje podjąć. Natomiast finalnie nie podejmuje tych decyzji ani za product managera, ani za product ownera. Z drugiej strony w niektórych sytuacjach product strategist może być w rozumieniu zespołu scrumowego deweloperem, tak? Czyli jakby wykonawcą produktu. Na przykład jeżeli skupia się na takich obszarach metrykowych, analitycznych, opracowuje jakieś analizy konkurencji na przykład i bezpośrednio jest to wsad do produktu, to jak najbardziej możemy mówić, że właśnie jest tym członkiem zespołu scrumowego. Natomiast ta dynamika jest bardzo różna w zależności od tego, czego potrzebuje zespół, czego potrzebuje klient, jaka jest ta dojrzałość, jaka jest ta potrzeba. Podobała mi się ta myśl, że właśnie w rozumieniu tego czystego Scruma roli Product Strategista nie ma. W Boulder jednak, wiadomo, w tym Scrumie działamy. To jest totalnie fundament tego, jak pracujemy, jak budujemy też naszą aktywność. I ta rola też jest bardzo istotna, jest takim filarem tak naprawdę każdej tej grupy produktowej. I teraz może pod ten daszek Boulder trochę byśmy się przenieśli i jestem ciekawy, jak konkretnie rola stratega produktowego wygląda w Boulder i na przykład jak wygląda taki Twój standardowy dzień? Jak ta praca, tak wiesz, od kuchni wygląda? Co wchodzi w skład Twoich obowiązków? Chyba ciężko powiedzieć o tym, jak wygląda taki standardowy dzień strategista, bo naprawdę każdy dzień jest zupełnie inny. W zależności od tego, jakie produkty aktualnie opiekujemy, z jakimi zespołami pracujemy, każdy dzień może wyglądać zupełnie inaczej, ale myślę, że w takim dużym uproszczeniu składa się z wielu spotkań. Wszyscy kochamy spotkania. To jest rola, która naprawdę łączy i zespoły, i klientów, i też wiele innych ról w organizacji. W związku z tym tych spotkań jest naprawdę bardzo dużo, ale są zawsze bardzo, bardzo pouczające. Sporo też czasu zajmują same warsztaty. To jest rola, która w dużej mierze opiekuje właśnie taką warsztatową pracę. Każdy start produktu zaczynamy od tak zwanego Product Discovery Workshop, czyli warsztatu, podczas którego odkrywamy wizję produktu i zastanawiamy się, jakie będą te pierwsze kroki budowy produktu, w jaką stronę chcemy z nim pójść, jak będziemy podchodzić do tego produktu. Takie warsztaty trwają pełne 2 dni, więc każdy start produktu to są 2 dni warsztatów, ale rolą stratega jest też przygotowanie tych warsztatów w dużej mierze we współpracy z naszymi doskonałymi Scrum Masterami czy proces guide'ami. W związku z tym jest też sporo przestrzeni na taką pracę koncepcyjną, na opracowanie tych warsztatów. One prawie w każdym przypadku są szyte na miarę, są tworzone od zera dla klienta, dla produktu, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. W związku z tym tej pracy z opracowywaniem warsztatów jest też całkiem sporo. Ale rolą product strategista taką na co dzień jest też wypracowywanie rekomendacji produktowych i one mogą mieć bardzo różne funkcje. Tak naprawdę od przygotowania, opracowania jakiejś jednej metryki produktowej, jakiejś rekomendacji, jak z nią pracować,
do 5-letniej strategii na rozwój produktu. Takie też nam się sytuacje zdarzają. To może być jakaś na przykład sekwencja badań, to może być jakaś ścieżka walidacji tego, czy dany produkt ma uzasadnienie rynkowe, czy nie. Tych obszarów jest naprawdę bardzo dużo, więc faktycznie każdy dzień wygląda trochę inaczej, każdy jest bardzo różnorodny. Słuchając tak, łapię tylko się za głowę, ponieważ z jednej strony mówisz o tych właśnie funkcjach edukacyjnych, z drugiej strony o rekomendowaniu metryk, gdzieś tam o tworzeniu tych wizji, czy chociażby tym planie 5-letnim strategicznym, co wszystko tylko mi ciągle bije dzwoneczkiem, przypomina o tym, że faktycznie rola product strategista w Boulder wymaga od tej osoby od razu bycia seniorem. I to prawda. Mam tutaj pytanie właśnie, skąd to wszystko tak naprawdę wynika? Dlaczego product strategist w Boulder musi być seniorem? Faktycznie tak jest i na te role rekrutujemy tylko właśnie na pozycje seniorskie. Wynika to z tego, że rola product strategista wymaga naprawdę dużej dojrzałości biznesowej, świetnego rozumienia produktowości. To jest też rola, która inicjuje, szuka kierunki rozwoju dla produktów. W związku z tym ona musi mieć pewną dozę autorytetu, a z drugiej strony musi być bardzo partnerska. Zarówno zespół musi czuć się zaopiekowany, jak i klient musi czuć, że w tej roli product strategista ma równego partnera do rozmowy po prostu. Spojrzenie partnerskie bardzo mnie ciekawi, ponieważ gdzieś tam, wiadomo, odchodzi się już trochę od tego podejścia w biznesie, czy w ogóle w jakichś takich relacjach mocno wykonawczego. Że jedna strona zleca, druga strona wykonuje, czekamy na rozwiązanie i jest po sprawie. To nie tylko w Boulder tak działamy, gdzieś tam mi się wydaje, że ogólnie biznesowo, kulturowo dążymy do gdzieś tam wyrównania tych poziomów właśnie odpowiedzialności, wspólnej pracy, takiego właśnie, jak mówisz, działania równoległego bardziej. Tak. Ale kiedy o tym wspominasz, to mam wrażenie, że poza znajomością świata produktowego, ta rola naprawdę wymaga ogromu takich miękkich umiejętności, takiego bardzo dobrego gdzieś tam przeświadczenia i podejścia do człowieka, do zespołu. Więc może powiedziałabyś trochę więcej teraz, jakie Ty umiejętności uważasz za najbardziej kluczowe w tej roli? Może zacznę od tego, że nie ma tak naprawdę jednej ścieżki dojścia do tej roli. Wiem, że dużo mówimy o takiej relatywności tej roli, ale tak jest niestety. Tak samo jak nie ma jednej ścieżki do tego, jak zostać właścicielem biznesu, jak zostać CEO. Tych ścieżek kariery jest bardzo dużo i myślę, że tutaj ta analogia jest odpowiednia. W Boulder mamy kilkoro product strategistów i strategistek, którzy przychodzą z bardzo różnych wcześniejszych doświadczeń, z bardzo różnych backgroundów. Mamy osoby, które wcześniej pełniły rolę właśnie product managerów czy product ownerów, tak jak ja. Mamy osoby, które wcześniej były na przykład biznes analistami, konsultantami, ale część z nas wcześniej na przykład sprawowała też takie role bardziej procesowe, na przykład agile coachów, więc tutaj ta część taka warsztatowa, edukacyjna czy konsultingowa naprawdę super wybrzmiewa. Mamy też taką ścieżkę kariery przejścia właśnie do roli product strategista ze ścieżki product designera. Więc jak najbardziej te takie przesunięcia są możliwe i dojście do tych ścieżek, do tej roli przez różne ścieżki jest możliwa. Natomiast myślę, że to, co łączy te wszystkie role, to jest świetne zrozumienie lean startupu przede wszystkim, bardzo dobre rozumienie produktowości, jakaś forma narzędziownika, frameworków, które pozwalają te strategie wypracowywać. Myślę sobie, że to jest też taka rola generalisty, takiej osoby o bardzo szerokim spojrzeniu, która dobrze, elastycznie i szybko odnajdzie się w różnych miejscach, w różnych branżach, w różnych domenach. No i chyba na koniec lubi ludzi po prostu. Mimo wszystko wiem, że to jest takie niepopularne być może w dewie, ale to naprawdę jest rola, która z ludźmi pracuje dużo. Tak, generalista. Tego słowa szukałem, bardzo mi się podoba to określenie i słuchając Cię dokładnie taki obraz mam, że to jest faktycznie, tak jak mówię, ogrom miękkich umiejętności i tak jak wspomniałaś, kontakt z człowiekiem jest tu strasznie istotny. Nie każdemu też tak łatwo to przychodzi, ale myślę, że żeby tą pracę gdzieś tam trochę ułatwić tym wszystkim, to myślę, że każdy inny deweloper, czy każdy inny gdzieś tam człowiek związany z produktowością potrzebuje swojego zestawu narzędzi, które ułatwia
mu pracę, ułatwia pracę z zespołem, pracę właśnie chociażby tam z product ownerem. I jestem ciekawy, czy Ty masz jakieś swoje ulubione narzędzia, albo jakieś, nie wiem, aplikacje, cokolwiek, jakieś frameworki, bez których sobie nie wyobrażasz swojej pracy. Tak, ta rola na pewno wymaga tych miękkich umiejętności, o których opowiadasz, natomiast wymaga też bardzo konkretnych frameworków. Jeżeli miałabym wskazać te, z którymi ja najczęściej pracuję, to na pewno warto wspomnieć o Business Model Canvas. Ja akurat korzystam z tego od Strategizera, ale tych alternatyw jest kilka. To może być Lean Canvas, to może być Product Vision Board. W zależności od produktu korzystamy tutaj z różnych narzędzi. Kolejnym takim istotnym frameworkiem czy narzędziem, z którego korzystamy, są oczywiście roadmapy, czyli ścieżka tego, wizualizacja tej ścieżki, tego jak ten produkt będziemy budować i gdzie chcemy z nim dojść. Roadmapy mają bardzo różne formy, od na przykład takiej goal-oriented roadmap, która dobrze pasuje do produktów, gdzie mamy różne wersje, wiele release'ów na przykład produktowych, przez takie bardziej ogólne, w takim rozumieniu now, next, later, gdzie sobie po prostu dzielimy te kolejne kroki, aż do takich najbardziej pożądanych roadmap strategicznych, gdzie faktycznie każdy kolejny krok wynika z poprzedniego i przybliża nas do tej wizji produktu. Jeśli chodzi o roadmapy, to często też, zwłaszcza na przykład w fazie scalingu, dzielimy je sobie na ten core product, czyli tę podstawę produktu i na jakieś dostosowania na rynkach na przykład. Często też roadmapy mają podział na obszar discovery i delivery. Kolejnym narzędziem, z którego chętnie korzystamy, jest Opportunity Solution Tree. To jest taki hot topic w świecie produktowym obecnie. Narzędzie stworzone przez Teresę Torres, guru produktową, które pozwala identyfikować i eksperymentować z szansami produktowymi. Świetne narzędzie, a w ogóle w połączeniu na przykład z Canvą Value Proposition to jest w ogóle absolutnie mistrzowski zestaw. Natomiast jeśli chodzi o aplikacje, narzędzia, na których korzystamy, na pewno taką podstawą jest Miro albo Mural, czyli narzędzie do kolaboracji. Świetnie się sprawdza przy warsztatach online'owych. Powiedziałabym, że podstawy analityki online'owej, e-commerce'owej czy właśnie aplikacji to nie musi być poziom, ustawiania kont, usług, klientów w Analyticsie, ale na pewno czytanie danych, wyciąganie z nich wniosków i na ich podstawie rekomendacje produktowe. Ale myślę też, że każda faza ma swoje ulubione narzędzia. Myślę, że moi koledzy z fazy PMF powiedzieliby, że na przykład metryki pirackie, czyli takie związane z lejkiem sprzedażowym, to jest ich ulubione narzędzie. Aneta, mówisz z taką pasją o tym wszystkim, tymi narzędziami po prostu rzucasz mi z rękawa tutaj jedno za drugim. Mimo że nie jest to łatwa rola, to nie jest łatwe stanowisko, im więcej też o tym teraz słucham, to gdzieś tam masa też dodatkowych pytań się pojawia, ale jestem tak naprawdę ciekawy, co w byciu strategiem najbardziej Ci się podoba? Co jest tym elementem tej pracy, który faktycznie motywuje Cię do wstawania i twierdzisz, że to jest droga dla mnie? Dla mnie na przykład to jest różnorodność. Jednego dnia pracujesz przy produkcie na rynku niemieckim, który jest CMS-em dla galerii handlowych. Następnego dnia w NGO-sie polskim, który buduje VOD dla osób niepełnosprawnych, a jeszcze trzeciego dnia jesteś gdzieś w Arabii Saudyjskiej i budujesz systemy wspierające takie rządowe na przykład rozwiązania. Więc faktycznie każdego dnia mierzysz się z zupełnie inną branżą, z innym rynkiem. To, co też chyba jest takim konikiem produktowców, to są pivoty, czyli zmiany kierunku produktu w oparciu o jakąś zmianę rynkową, czasami o jakieś odkrycie jakiejś szansy produktowej, czasami o wyniki badań z użytkownikami. No one dają taką największą dozę niespodziewalności w tym produkcie. No i też jakby pokazują, że faktycznie budujemy ten produkt w oparciu o to, co się dzieje, a nie o jakąś z góry zaplanowaną, taką kaskadową wizję. To jest żywy organizm. Czy w związku z tymi wszystkimi zmianami, pivotami masz jakąś taką historię może, która Ci najbardziej utkwiła w pamięci? Coś takiego, co zostało z Tobą? Wiesz co, takim produktem, który dobrze pamiętam i który chętnie podaję jako przykład, jest produkt, który był aplikacją społecznościową ze Stanów. Wizja tego produktu była taka, aby umożliwić użytkownikom ocenę fragmentów znalezionych w internecie, fragmentów treści
i ocenę tego, czy są one prawdziwe, czy fałszywe, właśnie taką mądrością społecznościową. I mimo tego, że wizja tego produktu była naprawdę mega inspirująca, mega pociągająca, to gdzieś brakowało przełożenia tego na wartość dla użytkownika. I dopiero przeprowadzone w Bolder razem z nami badania na użytkownikach pozwoliły zrozumieć, jak taki przeciętny amerykański Kowalski będzie korzystał z tej aplikacji, w jakich momentach dnia na przykład chciałby po nią sięgać, co musiałoby się wydarzyć, żeby on pomyślał, w sumie chciałbym sprawdzić, jak to wygląda. I właśnie ułożenie takiej ścieżki dla użytkownika pozwoliło nam zrozumieć, jakie funkcjonalności muszą się pojawić w tej aplikacji na start, w tej fazie MVP. I na przykład wyselekcjonować, jakie metody sortowania czy filtrowania tych treści są niezbędne, a które mogą poczekać. Więc to naprawdę przyniosło super fajną wartość i super zwrot w tym produkcie. No dobra, Aneta, dowiedzieliśmy się, co jest super, co Ci się podoba, te wszystkie ekstra aspekty, ale ja swoimi gośćmi tutaj bardzo lubię patrzeć na obie strony tego medalu, więc teraz powiedz mi, co jest największym wyzwaniem w tej pracy? Trochę spójrzmy na to z drugiej strony i co nie jest zawsze łatwe w byciu product strategistą. Myślę, że sporo wyzwań w tej roli wiąże się z tym właśnie takim waterfallowym jeszcze podejściem, które na rynku często się spotyka, z takim mocnym przywiązaniem do swoich pomysłów i do rozwiązań. Widzimy to zarówno po stronie zespołów deweloperskich, jak i po stronie klientów. Czasami jakby pierwszy pomysł wydaje nam się najlepszy, to był nasz pomysł, więc jesteśmy do niego przywiązani, a my bardzo często mówimy, cofnij się krok wstecz, cofnij się do tego problemu, który chcesz rozwiązać. I rola product strategista to czasami jest ta niewygodna rola, która będzie musiała powiedzieć na głos, słuchajcie, być może wyniki badań wskazują, że ten produkt w tej formie po prostu nie sprawdzi się na rynku. Być może musimy dokonać jakichś zmian. Zdarzały nam się też na przykład sytuacje, w których wizja produktu, jakiej oczekiwał klient versus jego budżet była rozstrzelona bardzo mocno. Mieliśmy taką sytuację, w której ten rozstrzał to było 800%. 800%? Tak. Zakładam, że nie mówisz mi tego, aby powiedzieć, że okej, to był moment, w którym złożyliśmy laptopy, powiedzieliśmy, no trudno, nie wyszło, tylko jest za tym jakaś kontynuacja. Tak, oczywiście zawsze dbamy o to, żeby nie zostawić klienta z problemem, tylko z jakimś rozwiązaniem. W tamtej sytuacji akurat zaproponowaliśmy dwa podejścia. Pierwsze było w 100% zwinne, to znaczy najpierw zaproponowaliśmy zbudowanie takiego frontendowego prototypu, który pozwalałby zebrać informacje od użytkowników, to byli akurat milenialsi w Arabii Saudyjskiej i produkt dotyczył ich nawyków związanych z oszczędzaniem, z inwestowaniem pieniędzy i miał być też taką formą edukacyjną, ale pozwalać im inwestować. Zaproponowaliśmy właśnie taki frontendowy prototyp, który miałby pomóc zebrać informacje o tym, z jakich funkcjonalności korzystają, jaka w ogóle wartość w tym produkcie jest dla nich najważniejsza, a tak naprawdę ominąć na tym pierwszym etapie cały proces integracji backendowych, na przykład z instytucjami finansowymi, giełdowymi, co zazwyczaj zajmuje bardzo dużo czasu i też jest bardzo mocno regulowane prawnie. Więc udałoby się to zrobić w budżecie klienta, a jednocześnie właśnie już pozwoliło na przykład sprawdzić, zwalidować ten pomysł, czy on ma sens, no i na przykład w międzyczasie znaleźć finansowanie na dalszą inwestycję. Drugim rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy, było takie cofnięcie się o krok od tego rozwiązania i faktycznie pochylenie się nad tym problemem. Jeżeli problemem jest ta niska świadomość czy niski poziom wiedzy finansowej wśród milenialsów, to być może samo rozwiązanie dałoby się zmonetyzować, ale na przykład właśnie w takim społecznościowym czy bardziej edukacyjnym aspekcie. Więc użytkownicy mogliby płacić za dostęp do jakichś treści, które pomogłyby im inwestować, ale właśnie nie wymagały tych wszystkich takich realnych możliwości inwestowania. Więc zostawiliśmy klienta z takimi dwiema propozycjami. Temat jest bardzo świeży, więc zobaczymy, który z tych kierunków to będzie ten, w którym pójdziemy. Czy długo walczyłaś z przeforsowaniem tych swoich pomysłów, rozwiązań? To raczej nie jest forsowanie. To jest tak naprawdę szukanie argumentów za tym, żeby gdzieś się spotkać w pół drogi. Myślę, że tak to powinno wyglądać. Bolder Tech jako podcast patrzy z jednej strony na świat developmentu teraz, jak teraz to wszystko wygląda, jak praca programistów teraz wygląda. Z drugiej strony też bardzo mi zależy, żeby trochę wybiec naprzód i spojrzeć na to wszystko z przyszłości.
co się będzie działo za 5, za 10 lat, jak Twoja rola będzie wyglądała. Czy Twoim zdaniem Product Strategist w formie, której jest obecnie, ta funkcja, czy utrzyma się w ciągu najbliższej przyszłości, czy zmieni się, a jeśli tak, to w jakim kierunku się zmieni? Na pewno role produktowe będą w najbliższych 5-10 latach się rozwijały, będą rosły, będzie rosło zapotrzebowanie na te role. Z jednej strony złożoność i te niuanse w świecie technologii wymagają takiego wysokopoziomowego patrzenia. Z drugiej strony jest też cała masa biznesów, które na przykład w czasie pandemii stały się dużo bardziej digitalowe, weszły w jakieś obszary cyfrowe i teraz potrzebują sobie ustrukturyzować te prace. To, co zadziałało przez pierwszy rok na przykład, teraz trzeba pociągnąć i trzeba to rozwinąć. W związku z tym jestem przekonana, że te role produktowe będą się rozwijały. To, co jest też ciekawe w roli product strategista, to to, że ta rola jest zupełnie niezależna od jakiejś mody technologicznej, to znaczy jest trochę odporna na to, na przykład jaki język programowania, jaka technologia w danym momencie jest wiodąca. Zawsze jakby ten ta wysokopoziomowa perspektywa będzie potrzebna. Natomiast gdybym miała wskazać taki jeden kierunek, który moim zdaniem dopiero się zaczyna i w ciągu najbliższych lat będzie się rozwijał, to myślę, że taki mocny podział product managementu na continuous discovery, czyli na ten obszar odkrywania produktu, ciągłego dowiadywania się o nim i budowania tej wizji produktowej w taki zwinny sposób. Więc być może te role product managerów, product strategistów czy product guide'ów właśnie podzielą się na takie dwa kierunki. Discovery, product management i na przykład delivery lead. To będą, myślę, że takie dwa kierunki. A czy myślisz, że te zmiany, o których mówisz, będą korzystne dla osób, które chcą te stanowiska objąć, czy raczej w drugą stronę? Na pewno będą dla nich korzystne, bo pozwalają się też specjalizować. Jakby product management będzie się dzielił na coraz to bardziej specjalistyczne segmenty. No i myślę, że każdy po prostu będzie szukał tam przestrzeni dla siebie. Czyli nie widzisz na razie ryzyka dla strategów, którzy teraz wchodzą na to stanowisko, gdzieś tam ten rynek szturmem chcą zdobywać? Jeżeli będą mieli w sobie wystarczająco dużo zaparcia, żeby cały czas odkrywać ten rynek i cały czas za nim nadążać, myślę, że nie. Aneta, jako że dobiegamy powoli do końca tego podcastu, a Ty już o tym odkrywaniu właśnie trochę mówisz, to bardzo chciałbym te ostatnie kilka minut poświęcić na może kilka słów rady od Ciebie, jakichś wskazówek właśnie dla ludzi, którzy myślą o zostaniu strategiem i strateżką, którzy chcą tą swoją produktową drogę właśnie na strategię skierować. Co byś im powiedziała, co byś im poleciła? Jaka jest Twoja rada dla nich? No przede wszystkim warto wybierać firmy z fokusem produktowym właśnie. Natomiast tak zupełnie poważnie, studia deweloperskie dadzą Ci bardzo dużą różnorodność, bardzo szerokie spojrzenie i możliwość sprawdzenia się właśnie w różnych domenach, w różnych gałęziach biznesu i w różnych produktach. Natomiast firma produktowa z kolei da Ci taki głęboki, szczegółowy wgląd w to, jak działa produkt, bardzo takie dogłębne spojrzenie na każdy jego aspekt. Myślę, że jeżeli chcesz zacząć wdrażać podejście produktowe, czy taką analogiczną rolę jak product strategist do swojej codziennej pracy, to zacznij od eksperymentowania z użytkownikami i wartością, jaką im dostarczasz. To mogą być małe rzeczy, drobne kroki. To może być jakaś pierwsza hipoteza, którą postawisz i ją zwalidujesz na podstawie wyników badań. Przyzwyczajaj w swojej organizacji ludzi do tego, żeby kierować się właśnie hipotezami i próbować je walidować, a nie po prostu rzucanymi pomysłami. Natomiast jeżeli chcesz dopiero zacząć swoją ścieżkę kariery w kierunku produktowym, myślę, że warto zacząć od podcastów. Jest ich cała masa teraz. Są to podcasty produktowe, startupowe, biznesowe też po prostu, które pozwalają podsłuchać, z jakimi problemami, z jakimi decyzjami mierzą się ludzie zajmujący się produktami. Ja lubię na przykład Acquired, The Product Podcast, ale jest też na przykład Masters of Scale, czy nawet na polskim rynku podcast Grega Albrechta. To też jest super miejsce, w którym można usłyszeć, jak ludzie budujący produkty, budujący biznesy cyfrowe mierzą się z jakimi problemami na co dzień. No i na pewno warto śledzić takich liderów, guru produktowych, takich jak wspomniana już Teresa Torres, to może być Marty Feiligan, to może być Roman Pichler,
Tych ludzi jest naprawdę dużo i to oni tak naprawdę kształtują to, jak obecnie product management wygląda, no i jak będzie wyglądał za kilka lat. Do tej listy podcastów dorzuciłbym jeszcze Bolder Tech, Zdecydowanie. ponieważ słuchając tej niesamowitej piguły wiedzy, którą Ci dostarczyłaś, tych insightów, tych wskazówek, tych historii z zaplecza, uważam, że to jest niesamowita gratka dla wszystkich produktowców, ludzi, którzy chcą na tą ścieżkę wejść albo już na niej są i szukają gdzieś tam może wskazówki po drodze. Więc Aneta, ogromnie Ci dziękuję za tą rozmowę. Wzięłaś trudny temat, stanowisko, rolę tak naprawdę, która w tym momencie, jak już mówiłem, szturmem te rynki zdobywa. Na czynniki pierwsze nam ją rozłożyłaś. Ja sam dużo więcej zrozumiałem. Wydaje mi się, że nasi słuchacze i widzowie tak samo dużo z tego wyciągnęli. Niezmiernie miło było mi dzisiaj tu mieć Cię na tym fotelu obok, na tej kawce. To była świetna rozmowa, bardzo. Więc bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też bardzo Wam za to, że byliście z nami podczas drugiego odcinka podcastu Bolder Tech. Moim gościem dzisiaj była Aneta Rybka, czyli Product Strategist z Bolder. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się będzie działo jeszcze w tym podcaście, jeśli czekacie na kolejnych gości, na kolejne tematy, to obserwujcie nas na profilach społecznościowych, bo tam wszystko się będzie pojawiało. A tymczasem bardzo dziękuję jeszcze raz Tobie, Aneta. Bardzo dziękuję Wam i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.